Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Burzliwa droga do nowego ładu społeczno-ekonomicznego wywróciła i pewnie wywróci jeszcze sporo paradygmatów, których konsekwencje przez lata będą określały naszą codzienność. Ale jedną z takich bardziej fascynujących opowieści jest paradygmat historia polityki migracyjnej. Od utopii otwartych drzwi do odpowiedzialności i pilnowania tych drzwi. Jesienią 21 roku Aleksander Łukaszenka zaskoczył świat, wysyłając na granicę z Polską i Litwą tysiące Kurdów, Egipcjan, Syryjczyków, Pakistańczyków. To nie był ani pierwszy, ani specjalnie nawet kreatywny atak z użyciem migrantów, ale to, co było tutaj nowe, co było zaskoczeniem, to, że atak się nie powiódł, bo ostatnie kilkadziesiąt lat wymuszania ustępstw, haraczy, czy to po prostu siania niepokoju z wykorzystaniem hord oszukanych i przerażonych migrantów prawie zawsze się opłacało agresorom. 75 lat przed Białorusią Pakistan wypchnął na granicę z Indiami i to nie 1000, nie 5000, ale 12 milionów Hindusów z prowincji Punjab. I te ślady dramatu tamtych dni, jak pisze Rivant Kaur, do dziś można znaleźć na ulicach Delhi. W 1986 roku rząd NRD umieścił reklamy w mediach na Bliskim Wschodzie, wygodne loty do Berlina Wschodniego oraz szybki i bezproblemowy tranzyt na zachód. Honecker nawet wtedy specjalnie nie ukrywał, że chodziło mu o wymuszenie pomocy finansowej od zachodnich Niemiec. Operację wspierał z siedziby KGB w Dreźnie agent Putin, także myślę, że Łukaszenka miał się tutaj od kogo uczyć. Kuba trzykrotnie w latach 60. i potem w latach 90. ubiegłego wieku używała migrantów do wymuszania pomocy od Stanów Zjednoczonych. Z portu Mariel w 80 roku odprawiono jakieś 125 000 Kubańczyków. W tym znalazło się też kilka tysięcy zwyrodniałych przestępców, których specjalnie na tę okazję wypuszczono z kubańskich więzień. Za rządów Duvalierów Haiti przez blisko 10 lat kolejno wypychało w morze migrantów, za każdym razem żądając pomocy od Amerykanów w zamian za zatrzymanie fali uchodźców. W 2010 roku Muammar Kaddafi zażądał 5 miliardów euro od Unii Europejskiej i jak mówił w innym razie, jutro Europa może już nie być europejska, a muzułmańska, a nawet czarna, bo miliony ludzi chcą tam przyjechać. I Europa, ale też Ameryka kolejno ulegały. Nie zawsze dotrzymywały słowa, ale zawsze coś płaciły, żeby uspokoić opinię publiczną. Wewnętrzną, w kraju opinię publiczną oczywiście. Turcja z obiecanych 6 miliardów euro dostała 4 miliardy. Maroko i Senegal za pilnowanie wybrzeża i niedopuszczanie migrantów w stronę Wysp Kanaryjskich od Hiszpanów dostają średnio jakieś 60% obiecanych pieniędzy. Za każdym razem odlicza im się za każdego imigranta, który przedostanie się na wyspę. Według Financial Times od 1951 roku, od czasu konwencji określającej status uchodźcy, mieliśmy 81 prób zmilitaryzowanego wyłudzania ustępstw czy pieniędzy od Zachodu. W 70% przypadków agresorzy osiągali swoje cele. Nie dlatego, że byli tak przemyślni, ale dlatego, że Zachód, demokracja, z natury rzeczy jest słaba empatią swoich obywateli i oczywiście medialnym epatowaniem losem uchodźców. Kiedy w 2015 roku Berlin i Paryż zapewniały, że nie ulegną tureckiemu szantażowi, na spotkaniu z urzędnikami Unii Europejskiej Erdogan kpił, więc jak poradzicie sobie z uchodźcami, jeśli nie dojdziecie do porozumienia? Zabijecie ich na morzu? Pamiętacie potem te zdjęcia ciała chłopca wyrzuconego na plażę? Serca polityków miękną w miarę jak rośnie czcionka na pierwszych stronach gazet. I Łukaszenka wierzył, że nie inaczej będzie tym razem. Co prawda Polska wcześniej już stawiała na ostrzu noża sprawę imigrantów, ale też może dlatego miała w Unii zszarganą reputację i wydawało się, że tym razem ulegnie pod presją i Unii, i mediów. Co poszło nie tak? No cóż, dziś trochę więcej wiemy na ten temat. Łatwiej zrozumieć, dlaczego serce Komisji Europejskiej niespodziewanie stwardniało. Otóż amerykański wywiad, ten sam, który później ujawnił plany agresji na Ukrainę, wcześniej przekazał plany białoruskiej operacji.
Putin, jak się okazywało, miał nadzieję rozhuśtać antyimigracyjne nastroje w Polsce, zanim jeszcze ruszy na zachód fala ukraińskich uchodźców. Tysiące Hindusów, Kurdów, Somalijczyków miało się mieszać z Ukraińcami, wywołując kryzys humanitarny i oczywiście rozbudzając nienawiść Polaków do wszystkich obcych, niezależnie skąd przychodzą i dlaczego. Unijna nagonka na polski reżim i faszyzm miała skutecznie odwracać uwagę od pacyfikacji Ukrainy, a transfer niechęci z Rosji na Polskę miał zapobiegać eskalacji sankcji. Ukraina miała się poddać, jak pamiętamy, w 3 dni i Zachód miał później już się skoncentrować tylko na polskiej bigoterii. No cóż, to oczywiście nie jest jedyny misterny plan Putina, który nie wytrzymał próby życia, ale trzeba przyznać, że postawa Brukseli tutaj była istotna. Jeszcze do niedawna bardziej zatroskana losem migrantów niż własnych obywateli, tym razem niespodziewanie stanęła po polskiej stronie, z czasem nawet ignorując głosy rozhisteryzowanych aktywistów na polskiej czy litewskiej granicy. O polskiej pomocy dla kobiet i dzieci uciekających z Ukrainy powiedziano i napisano już tyle, że pewnie nic mądrzejszego tutaj nie dodam. Może z wyjątkiem takiej generalnej obserwacji, która umyka dziś wszystkim, czy to nieznającym Polski, albo Polakom tradycyjnie dowartościowującym się przez wylewanie żalów na własny naród. Tym, którzy wierzą, że podkreślając przepaść intelektualną, jaka ich dzieli od zwykłych ludzi, stają się jakoś lepsi od nich. Jak pewien autor Gazety Wyborczej w tekście dla Washington Post dowodzący, że Ukraińcy w Polsce nie zostaną długo, bo wygoni ich polski rasizm, wrodzona niechęć do obcych. Podobnych głosów oczywiście było więcej. Genialnie skwitował to Freddie Gray w Spektatorze, kiedy pisał: wielu zachodnich reporterów wciąż poluje w Polsce na przykłady dyskryminacji. No to już rasizm, widać, dobrze się sprzedaje. I dalej pisze Gray: ta krótkowzroczna obsesja sama w sobie jest ksenofobiczna w stosunku do Polaków i do Ukraińców, biorąc pod uwagę ogrom tego, co się dzieje. Bezprecedensowa solidarność Polaków nie była jakimś cudownym, progresywnym przebudzeniem. Nie była zasługą multikulturalnej akcji uświadamiającej, którą prowadziły elity bohatersko, przełamując prostackie odruchy we własnym narodzie. Nie, to była prosta konsekwencja polskiej specyfiki narodowej, skądinąd bardzo charakterystycznej dla większości homogenicznych państw, kiedy społeczeństwa w chwili próby wykazują imponującą wewnętrzną mobilizację i wszyscy działają w jednym kierunku. Etniczna, językowa, kulturowa homogeniczność, to wszystko są ważne składowe stanowiące o unikalnym charakterze każdego narodu, ale to, co zdumiało świat i progresywne środowiska w Polsce, to był efekt zakodowanych w naszym narodowym DNA podobnych doświadczeń, niemal mechanicznie uruchamianych w chwili zagrożenia. W tym przypadku oczywiście zagrożeni byli przede wszystkim Ukraińcy, ale my utożsamialiśmy z nimi nasze własne traumy, narodowe dramaty, pewnie też narodowe uprzedzenia, może nawet fobie głęboko osadzone w opowieściach, które przetrwały niemal w każdej polskiej rodzinie. Ta wspólnota historycznego myślenia sprawiła, że reagowaliśmy masowo, natychmiast i mechanicznie. Doświadczenia homogenicznego narodu akumulują się. To są tysiące, miliony bardzo różnorodnych, ale uwspólnionych nadruków w naszej podświadomości. Kiedy przychodzi ten moment próby, każde doświadczenie z osobna działa trochę jak załamanie na linii uderzenia błyskawicy. Im ich więcej, tym większa siła rażenia. To jest tajemnica naszego wsparcia dla Ukraińców. I to też jest tajemnica oczywiście bohaterstwa Ukraińców, którzy bronili własnego kraju. Multikulti może być wspaniałym wzbogaceniem doświadczeń kulinarnych, artystycznych, intelektualnych, ale samo w sobie rozproszenie, które tak urozmaica nasze ulice, w chwili próby powoduje, że społeczeństwa działa w setkach, jak nie tysiącach różnych, często bardzo sprzecznych ze sobą kierunkach. Różnorodność doświadczeń i wartości powoduje, że zachodnim społeczeństwom ciężej jest szybko reagować i przeprowadzać wspólne reakcje w chwili próby. Możemy to sobie nazywać demokratyczną dywersyfikacją, możemy nazywać pluralizmem społeczno-kulturowym, jak chcemy, ale reakcje są spowolnione. Nie zawsze są jednoznaczne i nie zawsze pomagają ratować państwo. Stężenie asabii, o której pisze wielokrotnie tu przywołany Peter Turchin,
czyli taka zdolność do spójnych, skoordynowanych reakcji w sytuacji zagrożenia dla fundamentalnych wartości narodu. W naszym przypadku okazało się to stężenie ogromne. Niezależnie oczywiście od całej polaryzacji postaw, wojującej partyjnej dychotomii, wszystkich tych pozorów politycznego jazgotu. Nieżyjąca już sekretarz stanu w administracji Clintona, Madeleine Albright, powiedziała mi kiedyś słowa, które długo próbowałem wtedy przerzuć i zrozumieć, sobie przyswoić, a teraz wróciły. Wszyscy od pokoleń wychowaliście się na jednym elementarzu i nawet kiedy kłócicie się, to nie wychodzicie poza jego ramy. Myślałem przez dłuższy czas, że ta przenośnia ma się odnosić do jakiejś naszej ułomności, ale dziś wiem, że w poszatkowanym świecie, a zwłaszcza w Europie dysonansów poznawczych, to jest unikalna siła i przewaga, która tak fantastycznie właśnie zagrała teraz w tej wojnie. To jest coś, co powodowało, że tak trudno na zachodzie Europy zrozumieć nasze postawy w chwili wybuchu wojny i w chwili zagrożenia. Ja osobiście przeprowadziłem z dziesiątki rozmów z Amerykanami, Niemcami, Francuzami. Ileż to ja się nie nagłowiłem. Jak odpowiedzieć im na takie pytania? Kto tym dyrygował? Skąd wiedziałeś, co masz robić, komu masz pomagać? Kto był spiritus movens całej tej operacji? Patrzyli na nas jak dziecko patrzy na mrowisko i zadaje sobie pytanie, kto porusza tym mrowem? Coś, co nam wydawało się oczywiste, oczywistym nie było i faktycznie wymaga chwilę refleksji, nie tylko nad siłą i znaczeniem tej wyszydzanej naszej homogeniczności, ale też nad fenomenem migracji w zachodnim świecie, która stała się częścią bezdusznej, zbiurokratyzowanej machiny opieki społecznej. Pozbawiona jest naturalnej interakcji rodowitych obywateli z ludźmi, których chcą integrować do swojej społeczności. To są dramatycznie różne procesy. Jest ten, który obserwowaliśmy w Polsce, który pozwala na budowanie czy świadome poszerzanie wspólnoty tych samych wartości, tych samych doświadczeń, etyki. I jest ten drugi, przeważający na Zachodzie, który sprowadza się do budowania baniek etniczno-kulturowych. Odizolowane dzielnice, ludzie, którzy żyją obok siebie, ale osobno. I w miarę jak te bańki rosną, puchną, nieuchronnie stają się zarzewiem konfliktów. Co i róż wybuchają jakieś, obserwujemy akty agresji. A ta różnorodność postaw, różnorodność doświadczeń i wartości uniemożliwia im wspólne, spójne działanie. Kraj trwa, jest zarządzany, ale ma coraz większe trudności z wypracowaniem wspólnego podejścia do edukacji, do kościoła, do rodziny, no czy właśnie do migracji. Rządy coraz częściej unikają zajmowania stanowisk w krytycznych społecznych kwestiach i koncentrują się na wielkich tematach, na takich bańkach kulturowych. Klimat, tolerancja, sprawiedliwość. Wszystkie oczywiście są ważne, ale są na tyle pojemne, że nie wymagają jednoznacznych postaw. To zostawia nas z takim przyjemnym wrażeniem różnorodności i wzniosłości ideałów, ale w rzeczywistości to tylko pogłębia polaryzację i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, czego ten kraj chce, o co walczy i czy będzie chciał walczyć, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Stąd też zachodnia dyskusja o Ukrainie, dyskusja o Rosji jest tak poszatkowana, tak niejednoznaczna. Z jednej strony mamy solidaryzujące się społeczeństwa z Ukrainą, z drugiej troszczące się o przyszłość Rosji. Może i chcieliby sankcji, ale takich, żeby nie przekładały się na ceny energii. Nieśmy im pomoc, ale tak, żeby nikogo nie prowokować. Zróbmy tak, żeby ktoś tam wyszedł z twarzą. Nikogo nie dyskryminujmy po drodze. Myślę, że jeszcze jakiś miesiąc temu moglibyśmy to zrzucić na ignorancję, ale zachodnie media pełne są informacji i te informacje potem trafiają na tak różne doświadczenia, na tak różny grunt, często także na sympatyków Rosji. I w efekcie mamy kakofonię emocji, która przekłada się na sparaliżowanie polityków i takie decyzje, jak mamy. To właśnie za sprawą tej niejednoznaczności kulturowej migracja na Zachodzie została całkowicie zinstytucjonalizowana. Przy kolejnych napływających falach migrantów oglądamy w telewizji poruszające obrazki, widzimy, jak wyciągane są z morza dzieci, płaczące kobiety, ale nawet jeżeli mamy wtedy przebłyski empatii, to natychmiast są one kanalizowane telefonem, SMS-em, mailem, gdzie możesz słać pomoc i szybko odkupić swoje poczucie winy. Przywykamy do tych obrazków, tak jak przywykamy
że niesieniem pomocy zajmują się tylko zawodowe instytucje litości. Okupujemy poczucie winy i spodziewamy się, że więcej tych ludzi pewnie nigdy nie będziemy musieli oglądać. Przestrzeń całą wokół natomiast wypełniają profesjonalni aktywiści, o których Thomas Sowell pisał: aktywizm jest sposobem na to, by ludzie bezużyteczni czuli się ważni. Nawet jeśli konsekwencje ich aktywizmu są szkodliwe dla tych, którym rzekomo pomagają i niszczą tkankę społeczną jako całość. Empatia, która nie wynika z doświadczeń i narodowych mądrości, staje się zadaniem biurokracji, zawodowych aktywistów. Oni mają odprawić i odizolować jak najdalej od społeczeństwa tych przybyszów. Urzędnicy nie są od budowania wspólnoty wartości. Nie odpowiadają na pytanie, jak ma być skonstruowana ta nowa wspólnota, na czym ma się zasadziać, na jakich wartościach. Migranci zamiast dostać drugą szansę na życie, zamiast dostać możliwość funkcjonowania w nowym społeczeństwie, otrzymują status ofiary. Są ofiarami bez szans na integrację. Izolowani są tak długo, aż nie trafią do jednej z etnicznych baniek, żeby dalej hodować swoje urazy do innych baniek, w szczególności tej największej, do państwa, w którym osiedli. Po 2015 roku w całej Europie Zachodniej nie mieliśmy ani jednego przykładu udanej integracji. Z ponad 2 milionów osób, które przybyły do Niemiec, 48% wciąż nie ma pracy. W Szwecji, we Francji, Belgii, Grecji większość trwale pozostaje na utrzymaniu państwa albo rozmywa się w zakamarkach szarej strefy czy takich baniek islamskich, które zresztą też pociągają za sobą całe dzielnice Paryża, Brukseli, Londynu. To, o czym pisał Sowell, to nie tylko życiowa katastrofa ludzi, których pozbawiono szans na integrację i normalne życie, ale też destrukcja tkanki społecznej rodzimej społeczności. We Włoszech, w Grecji organizacje przestępcze niemal przejęły prowadzenie obozów uchodźczych. Mafia wchodziła w korupcyjne umowy z Kościołem i wykorzystywała uchodźców, często zresztą też najmując ich do kryminalnych przedsięwzięć. W miarę jak przechylała się czara goryczy, przybywało przykładów gwałtów, przemocy, wszędzie od Szwecji po Hiszpanię, rósł też opór społeczny, no i politycy we Włoszech, Szwecji, w Niemczech musieli reagować, brali się za deportację i walkę ze zorganizowaną przestępczością. Ale im silniejszy stawał się oddolny protest przeciwko tak zorganizowanej migracji, tym silniejsza była kontrreakcja progresywnych elit. One zawsze histerycznie reagują, kiedy społeczności jednoczą się wokół tradycyjnych wartości i bronią swojej unikalności czy po prostu bezpieczeństwa swoich rodzin. Intelektualiści i urzędnicy, na co dzień tak wrażliwi na zasady postępowania, przeciwni przemocy, tak krytyczni wobec przejawów prostactwa, niewykształcenia, w przypadku migrantów stawali się ujmująco wyrozumiali. Brutalne, agresywne zachowania, wszystko co urągało podstawowym normom społecznym, niespodziewanie stawało się racjonalną reakcją na narodowy egoizm Szwedów, Włochów, Brytyjczyków. Jak pisał Leo Strauss w Narodzinach klasycznego realizmu, klasyczny paradoks nieograniczonej liberalnej tolerancji. Im prymitywniejsze zachowanie, tym łatwiej jest racjonalizować je syndromem ofiary, przeciwstawiać mieszczańskim wartościom i uprzedzeniom klasy średniej. Pojawiła się cała nowa linia, jak chronić uchodźców. Nie tyle już przed tym, przed czym uciekali, przed wojnami, rewolucjami czy zbrodniczymi dyktaturami, ale pomóc ofiarom rasizmu, dyskryminacji, prześladowań seksualnych czy kulturalnych, których doświadczają już tu, na miejscu, w Europie. Winy za ich los nie ponoszą tylko rosyjskie wojska bombardujące i mordujące w Syrii, nie tylko gangi Hutu czy Al-Kaidę, ale kraje, w których uchodźcy szukali schronienia. Agresywne, przestępcze zachowania migrantów okazywały się być wypadkową traumy odrzucenia czy niezrozumienia kulturowego. Im gorzej ktoś się integrował, im bardziej unikał pracy, im częściej uciekał się do przemocy, nie stosował się do zasad i zwyczajów, tym mógł liczyć na silniejsze wsparcie. Jak pisze Douglas Murray w Przedziwnej śmierci Europy, ludzie, którzy przybywali do Europy, często
bez silnych przekonań religijnych, bez związku z organizacjami tożsamościowymi, rasowymi, dopiero tu we Francji, w Wielkiej Brytanii zwracali się ku radykalnym ideom. Nie tylko islam miał stanowić wyróżnik, ale też antykapitalizm, wojująca antybiałość, nienawiść do zachodnich wartości, wszystko, co tylko może usprawiedliwiać ich zagubienie, poczucie pustki, samotność. I tak to polityka migracyjna stała się zakładnikiem narracji progresywnych środowisk i krytycznych teorii ras, płci, które narzucały nowy klucz tożsamościowy do akceptowania migrantów. O statusie uchodźcy coraz częściej decydował kolor skóry, a nie rzeczywista sytuacja kraju pochodzenia, preferencje seksualne, a nie rzeczywista krzywda, jakiej gdzieś tam doznali. Definicja uchodźcy okazała się rozciągliwa jak guma. Każdy mógł nim zostać, każdy tylko pod warunkiem, że mieścił się w obszarze specjalnej troski. Sam fakt posiadania ciemnej karnacji i przebywania w zimnym lesie na granicy z Polską miał tego mimowolnego turystę awansować do statusu uchodźcy. Argument, że większość nigdy nie zaznała wojny i nie uciekała od krzywd, ale do lepszego życia, i to, że nie chcieli mieszkać w Polsce, tylko tam, gdzie mogli dostać lepsze świadczenia w Niemczech, zwykle był bagatelizowany i uznawany za bezduszny argument wobec ich etnicznego pochodzenia. To jest coś, na co oczywiście prezydent Łukaszenka liczył. Żeby nie być posądzonym o rasizm i dyskryminację, straże graniczne praktycznie zaniechały sprawdzania backgroundu czy kryminalnej przeszłości migrantów. W rezultacie do brzegów Europy coraz częściej przybijali nie najbardziej potrzebujący, ale najcwańsi, nie bezbronne kobiety z dziećmi, ale najsilniejsi młodzi mężczyźni i to zwykle ci agresywniejsi niż ci, którzy szukali pracy. W orwellowskim stylu język migracji jest wciąż na nowo wymyślany. Drobne, takie na pozór nic nieznaczące przesunięcia, niby przypadkowe skróty myślowe, ale zmieniają jednak znaczenie słów, zmieniają znaczenie całej narracji, która z kolei zmusza do innej interpretacji prawa i znaczenia niegdyś bardzo oczywistych terminów. Nielegalny cudzoziemiec najpierw przestał być cudzoziemcem i stał się nielegalnym imigrantem, co miało zdjąć z niego odium kogoś obcego, kogoś niechcianego. Potem termin nielegalny zastąpił termin imigrant nieudokumentowany. W ten sposób bezprawny czyn został przekalibrowany w coś, co nawet jeżeli jest niezgodne z urzędowymi wymogami, to jest kulturowo akceptowalne. Czasem może nawet godne podziwu, bo umyka biurokratycznym stereotypom. Potem, nie wiedzieć kiedy, nieudokumentowany migrant stał się nieregularnym imigrantem. Jakiś taki wirtualny byt, nowatorska forma obywatelska. Nieregularny imigrant to taki niedostosowany, może seksualnie, może rasowo, społecznie, ekonomicznie. Jest czymś w każdym razie, kto z całą pewnością wymaga specjalnej troski. Ponieważ nikt do końca nie wiedział, co to znaczy ten nieregularny imigrant i czym jest nieregularne przekraczanie granicy, to po chwili przymiotnik przed imigrantem zniknął. No i wtedy przyszedł czas rozprawić się z samym terminem imigranta, który dla wielu progresywnych intelektualistów wprowadza oczywiście niepotrzebne rozróżnienie, mogące być podstawą dyskryminacji i w różnych językach. Tutaj mamy takie rozmaite próby, eksperymenty niuansowania imigranta w stronę przybysza czy tam newcomera, co dość płynnie prowadzi nas do wymarzonego świata progresywnej teorii przemian cywilizacyjnych, gdzie wszyscy rozpływamy się nie tylko w bezosobowej, ponadnarodowej magmie, ale też tracimy jasną osobowość prawną. Nie ma podziału na obywatela i obcokrajowca, na emigranta czy rodzimego rezydenta obywatela. Viktor Hanson w odkrywczej książce Śmierci obywatela zwraca uwagę, że rozpad państwa obywatelskiego jest częścią procesu zapadania się zachodniej cywilizacji. Podobnie jak cywilizacje, które na zmianę doświadczają zapaści, nagłych implozji, a potem wielkiego renesansu, podobnie jak pisze Hanson, obywatelstwo może zmieniać się, może słabnąć, nagle zanikać, żeby potem niespodziewanie się odradzać. Obywatelstwo poddawane jest takim samym cyklicznym procesom jak cywilizacje. Pisał zresztą o tym Ray Dalio w świetnej książce Zmieniający się porządek świata, wielokrotnie tutaj przywoływanej. Od plemiennej społeczności ewoluujemy do narodowej,
potem do państwa prawnego, gdzie władza oparta jest o niezbywalne prawa obywatela, a potem z powrotem, w miarę narastania wewnętrznych podziałów, konfliktów, polaryzacji, wracamy do plemiennych struktur. Oczywiście one są inaczej zorganizowane niż te starożytne, ale na powrót poszatkowane, podzielone, niezborne wewnętrznie w sytuacjach zagrożenia. W monumentalnych cywilizacjach, takich wielkich cywilizacjach świata przedindustrialnego, od Babilonu przez Egipt, po Majów i Azteków, żaden mieszkaniec monarchii, teokracji czy autokracji nie cieszył się niezbywalnymi prawami. Nawet takie najmądrzejsze kodeksy, jak ten Hammurabiego z 1750 roku przed naszą erą, czy edykty Dariusza ponad 500 lat przed naszą erą, były wyrazem woli władcy, a prawa obywatela, nawet jeżeli jasno opisane, to były kruche jak nastrój króla danego dnia. Tym, co stanowiło o wspólnocie, to była siła więzów krwi, ziemi, rasy, miejsce pochodzenia. Fundamentem funkcjonowania nawet tamtych wielkich imperiów były struktury plemienne. Imperia po prostu powstawały łącząc, podbijając, przekupując plemiennych władców, ale to niewiele miało wspólnego z konceptem państwa obywatelskiego, państwa konsensualnego, które pojawia się na dobrą sprawę dopiero w Atenach, dzięki wyjątkowemu mężowi stanu, Kleistenesowi. Kleistenes zorganizował starożytną Attykę, region, który przedtem, jak wszystkie ówczesne społeczności, opierał się na przynależności plemiennej i wielkich klanach rodzinnych. Teraz został przekształcony w nową organizację geograficzno-polityczną i tak powstał nowy zbiorowy etos obywatelski, który łączył wszystkich mieszkańców. Te nowe rządy polis oczywiście wymagały nowych obywatelskich postaw, nowego uczestnictwa w życiu społeczności. Nazwaliśmy sobie je demokracją. Teoretycznie wszyscy tam cieszyli się podobnymi przywilejami i to, co było najważniejsze, to, że władza nie miała prawa nimi rozporządzać. W XXI wieku zachodnia idea obywatelstwa, po około 3000 lat wzlotów i upadków, zbliżyła się do swego ideału z pełną emancypacją ubogich, emancypacją kobiet, mniejszości. Jedynym wyróżnikiem wszystkich, którzy tam mieszkali, był status obywatela. Albo jesteś nim, albo nie jesteś. Prawa i przywileje nie należały się tym, którzy nie stawali się obywatelami. Tym, którzy nie hołdowali wartościom danego polis, państwa, narodu. O tej ewolucji w stronę idealnego ustroju pisze Francis Fukuyama w niesłusznie odsądzanej od czci wiary książce Koniec historii. Z moich wcześniejszych podcastów wiecie Państwo, że pogoń za wolnością nie jest czymś ograniczonym w czasie ani formie, nie jest skończonym procesem. Poszukiwania trwają w nieskończoność. Wbrew oczywiście nadziejom Fukuyamy. Ten proces trwa wiecznie i z czasem wypacza ideę, dla której został stworzony. Rujnuje te założenia wolnościowe, demokratyczne, na których powstały te społeczności obywatelskie, zachodnie. I ostatecznie sam ten proces zaczyna zagrażać ich swobodom. To jest chociażby nasza opowieść o drodze, jaką przeszedł ruch emancypacji kobiet. Od walki o równe prawa do zniszczenia tych praw przez zacieranie różnic między płcią biologiczną a kulturową. Proces, który Hanson nazywa ponowną trybalizacją, czy plemiennością. Rozpadem państwa obywatelskiego na plemienne tożsamości. Tożsamości płciowe, rasowe, ekonomiczne, etniczne, kulturowe, często tak wychwalane przez środowiska progresywne. Jak bardzo nie wydawałyby nam się one nowoczesne w swoich roszczeniach, to na dobrą sprawę nie ma w nich nic oryginalnego i nic nowego, czego nie widzielibyśmy w starożytności. I zresztą Hanson zauważa, tak jak nie było rządu konstytucyjnego przed 700 lat przed naszą erą, tak nie ma reguły, że w XXI wieku muszą istnieć demokracje i republiki obywatelskie. Mogą istnieć tożsamościowe, etniczne plemiona walczące o każde z każdym, o swoje miejsce w wodopoju. Nie musi być demokracji obywatelskiej. Plemienna natura naszych społeczeństw zawsze była i przetrwała. Retrybalizacja, jakbyśmy to nazwali, obejmuje koncepcje, które już historycy hellenistyczni
tacy jak Herodot, Tukidydes krytykowali. Mówili, że to jest największe zagrożenie cywilizacyjne. Tukidydes pisał, że przed powstaniem państwa, miasta, tego polis, ludzie plemienni rzadko kiedy wykazywali przywiązanie do miejsca, w którym żyją, do swojego miasta. Migracje zdarzały się często. Plemiona bez większego oporu porzucały swoje domy, szukały nowego miejsca do życia. Jeżeli w okolicy pojawiało się nowe, większe plemię, opuszczali, wyjeżdżali. Nie bronili własnej ziemi i nie widzieli potrzeby też pomagania sąsiadom, kiedy tamci zostali zaatakowani. Stąd tak trudno zrozumieć polski solidaryzm przywódcom zachodnich nowoczesnych plemion. Stąd tak łatwo przychodzi Macronowi mówić o kompromisie, zachowywanie twarzy dla świętego spokoju oddania Rosji części Ukrainy. Francja po prostu jest w innym punkcie cyklu przemian cywilizacyjnych. W tej wędrówce od społeczeństwa plemiennego do społeczeństwa obywatelskiego i z powrotem właśnie jest w drodze z powrotem do społeczeństwa plemiennego. Czy to jest nowoczesność? Może, ale trzeba ją nazwać czym jest. Wiktor Hanson pisze, gdy człowiek jest bardziej lojalny wobec swojej preferencji seksualnej czy klasy niż wobec współobywatela, republika konstytucyjna nie może istnieć, nie może się obronić. Trybalizacja, rozpierzchnięcie zachodnich społeczeństw czasem tłumaczone jest jako mityczny tygiel kultur, wielokulturowość. Jakby z mieszanki różnych postaw i wartości wyłaniało się coś pięknego, jakieś mityczne dobro ponadnarodowe. No cóż, w swoim oryginalnym brzmieniu wielokulturowość, tak jak ją opisał John de Crevaux w liście od amerykańskiego farmera w 1782 roku, pisał: wychodzący z tygla rozmaitych kultur to człowiek pozostawiający za sobą wszystkie swoje uprzedzenia i maniery i w zamian otrzymuje nowe, z nowego modelu życia, którym staje się wierny i których broni jak własnych. Tym, co spajało przybyszów do Stanów Zjednoczonych, była oczywiście jedna kultura, nowy twór narodowy, ale to była kultura purytańska, etyka pracy z silnymi anglosaksońskimi akcentami kulturowymi. To był warunek przetrwania i robienia kariery w Ameryce. Tygiel, w którym przynajmniej do niedawna wszystko się rozpuszczało. Rozpuszczały się inne kultury i stawały się wierne ideałom pierwszych osadników, purytanów. Rami Hassan w książce Wielokulturowość twierdzi, że ten mityczny tygiel różnorodności, jakim stało się swego czasu amerykańskie społeczeństwo, w Europie, pisze, przeistoczył się w patchwork przypadków. Państwo czy unię państw postrzywanych z coraz bardziej niepasujących do siebie kawałków. Hassan ukuł nawet taki termin multifatyzmu, kultury zwalczających się wyznań i obyczajów. Kultury nie będącej w stanie stworzyć jednolitej postawy wobec nawet tak wydawałoby się jaskrawie oczywistych zjawisk jak agresja rosyjska na Ukrainie. Tak umiera państwo obywatelskie i tak rodzi się cywilizacja plemion. XVIII-wieczny niemiecki filozof Immanuel Kant być może najlepiej podsumował istotę natury obywatelstwa, kiedy pisał: tylko obywatel może zrozumieć, co znaczy stracić obywatelstwo. We współczesnym świecie zachodnim trybalizm jest w coraz większym stopniu w stanie wojny z państwem obywatela, zatracając wszystko to, co złożyło się na jego siłę i chęć obrony wspólnoty. Douglas Murray przywołuje, już wspominałem niegdyś o tym, starożytny paradoks greckich filozofów statku Tezeusza, który przez lata był konserwowany i poszczególne zbutwiałe części były wymieniane, aż w pewnym momencie zadano sobie pytanie, czy to jeszcze jest ten sam statek, ten statek Tezeusza. Wiemy, pisał Murray, że dzisiejsi Grecy nie są tym samym narodem, co ich starożytni przodkowie. Wiemy, że Anglicy czy Francuzi nie są dziś tym samym ludem, który był 1000 lat temu. To samo z pewnością możemy też powiedzieć o polskim narodzie, powielokroć najeżdżanym i podbijanym. Poddawani byliśmy wielkim wpływom innych narodów, ale na koniec byliśmy w stanie utrzymać naszą homogeniczność. Nasz statek zachował bryłę. Coraz ciężej powiedzieć to jednak o zachodnich państwach, o zachodnich społeczeństwach poddanych wewnętrznym, plemiennym rozproszeniom. Myślałem też o tym ostatnio w Paryżu, gdzie w samym centrum dzielnicy Saint-Denis, w balice świętego
Dionizego, wśród grobowców francuskich królów, zachowała się krypta majordoma Karola Młota, tego samego, który w 732 roku pod Poitiers pokonał Saracenów. Jego statek później płynął przez kolejne prawie 1,5 tysiąca lat. Dziś Saint-Denis to jest w większości muzułmańska dzielnica. No, oczywiście samo w sobie nie jest nic złego, ale zostawia nas z pytaniem, czy razem coś jeszcze znaczą? Czy ten zlepek plemion jest zdolny do wspólnego działania w chwili próby? Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i podcastach iTunes.